Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Karta Królowej Kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? A tutaj pojawia się z kolei karta Rycerza Buław, który jest troszeczkę, właściwie bardzo taki przeciwny, zupełnie inny aniżeli Królowa Kielichów, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi Trójka Buław. Jak Wy się przedstawiacie w lutym? Jako karta Księżyca. Jeszcze słuchajcie, nie wiem do końca, o co może chodzić w tym czytaniu, ale niech ja rozłożę wszystkie karty i zobaczymy. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w Radzie jest 4 monet, aby skupić się na tym, co już macie, docenić to, co macie, czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj jest As Buław i z przełożenia Król Monet. No, całkiem nieźle. Dobrze, że pojawił się ten Król Buław, ale w ogóle ja widzę, że będzie to bardzo taki emocjonalny miesiąc. Nie mówię, że jesteście tutaj nadmiernie rozemocjonowani, w ogóle nie. Wręcz przeciwnie, umiecie zapanować właśnie nad tymi emocjami, co jest bardzo ważne, dlatego że gdzieś rzeczywiście one Was nie prowadzą, tylko na odwrót. Tutaj pojawiło się sporo buław, a buławy są związane z trygonem ognia, ale też w ogóle z pasją, z mocą i z wigorem. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta Króla Monet i to bardzo dobrze, dlatego że Król Monet pokazuje właśnie byki, ewentualnie panny lub koziorożce, czyli właśnie przedstawicieli trygonu Ziemi i gdzieś nad całym miesiącem ten trygon Ziemi tutaj jak najbardziej się pokazał, więc bardzo dobrze, dlatego że jesteście w swojej energii i Król Monet jest osobą, która jest zdrowym egoistą, jest bardzo dojrzały emocjonalnie, jest bardzo stabilny emocjonalnie. Jeśli chodzi o pracę, to do tego czytania przejdziemy później, ale na pewno niewątpliwie Król Monet jest bardzo kreatywny i szuka zawsze nowych rozwiązań. Zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o sprawy zawodowe, o pieniądze, o mieszkanie. I teraz tak.
w ogólnej energii jest dla Was z kolei karta Królowej Kielichów i Królowa Kielichów jest taką ciepłą, empatyczną, kochającą, wspierającą osobą. Taka, słuchajcie, energia matki. I wydaje mi się, że w tym miesiącu właśnie jest bardzo dużo miłości i czułości pomiędzy Wami i Waszymi bliskimi. I daje Wam to takie uziemienie. Podobny przekaz jak u baranów, chociaż tam, to znaczy przekaz, podobne cechy jak w czytaniu u baranów, akurat mój ascendent. Piszcie, jakie są Wasze znaki ascendentalne i koniecznie sprawdzajcie czytania dla ascendentów również. Myślę, że to będzie bardzo emocjonalny miesiąc, w którym może się sporo zadziać na gruncie romantycznym, chociaż do czytania na miłość i uczucia przejdziemy zaraz. Na pewno Królowa Kielichów jest, tak jak już wcześniej mówiłem, taka bardzo empatyczna, kochająca, ale też, słuchajcie, namiętna i tutaj przychodzi do Was z kolei karta Rycerza Buław i Rycerz Buław jest taką osobą bardzo rozjuszoną, taką w gorącej wodzie kąpaną, która podejmuje właśnie decyzje pod wpływem emocji, chwili, która przyspiesza i jest bardzo taka wymagająca i szybko się spala. I wydaje mi się, słuchajcie, że to jest nastawienie otoczenia, nie Waszego najbliższego, tylko w ogóle najprawdopodobniej będzie to dosyć intensywny miesiąc i bardzo dużo osób dookoła Was będzie potrzebowało właśnie Waszej empatii, troski, wsparcia, ciepła. To Wy tutaj jesteście takimi dobrymi matkami, dobrymi ojcami dla innych. Może nie chodzi o to, że tutaj komuś matkujecie, no bo to jest raczej takie pejoratywne określenie, ale że jesteście inspiracjami dla innych, inspiracją. Jak panować nad swoimi emocjami, jak dojrzale podejmować decyzje, jak działać w życiu. No, niewątpliwie będzie sporo pożarów w tym miesiącu w Waszym otoczeniu, natomiast od Was właśnie zależy ugaszenie ich i pomoc innym, jak sobie z nimi poradzić. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Trójki Buław, czyli karta Bramy. I teraz tak, ona tutaj pokazuje osobę, która właściwie oczekuje na przypłynięcie łodzi, więc mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że jest to oczekiwanie na to, aż coś się ruszy, na zmiany, na nowe. Ale to odchodzi do przeszłości i momento. Patrząc na całość rozkładu, ja bym powiedział, że właśnie nie potrzebujecie dużo w tym miesiącu. Umiecie cieszyć się tym, co macie. Przede wszystkim jasne, są to relacje z najbliższymi, ale też właśnie wskazywanie innym drogi, inspirowanie i nie myślicie tutaj o jakichś wielkich podróżach, o niesamowitych dobrach materialnych, dlatego że Wy jesteście ok z tym, co macie. I to oczywiście nie znaczy, że gdzieś tam, powiedzmy, nie poszukujecie nowych pomysłów, czy nowego hobby, czy nie planujecie jakiejś wycieczki, ale chodzi mi o to, że nawet jeśli to wszystko się nie zadzieje, to jesteście w domu. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, bo mogę tak motać. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Księżyca, która w tej talii jest jedną z moich ulubionych. Przepiękna, taka, właściwie chyba kapłanka z 2 lwami, wilkami. Skąd mi się te lwy wzięły? A może jakieś lwy macie lub trygon ognia w swoim życiu? I karta Księżyca mówi o tym, że macie niesamowitą intuicję, której należy słuchać w tym miesiącu. Jeśli chodzi o trygon wody, trygon ziemi, jeśli chodzi o decyzje zawodowe, jeśli chodzi o decyzje miłosne i w ogóle wydaje mi się, że wypadałoby używać tej intuicji, żeby pomagać innym. Coś na tej zasadzie, ale karta Księżyca też może sugerować, że jesteście takimi troszeczkę wycofanymi osobami w tym miesiącu, tylko że to nie chodzi o to, że nie spotykacie się z innymi. Po prostu wszystko procesujecie najpierw wewnątrz, tak jak właśnie dojrzała osoba.
tak jak ktoś dorosły. Nie paplacie tutaj, co ślina na język przyniesie i no właśnie wasz aparat mowy współgra z głową. Przy karcie Księżyca też widzę strefę myśli, która no, niewątpliwie pomoże wam pomóc innym. Masło maślane, wybaczcie, ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj chciałem coś powiedzieć, ale mi uciekło przez to masło właśnie. Księżyc mówi o przemianie, dlatego że karta Księżyca ma dlatego że Księżyc ma swoje różne etapy, różne fazy i tutaj powiedziałbym, że dojrzewacie do czegoś powoli. Być może do jakiejś decyzji, aby na przykład na wiosnę coś rozpocząć. A co, to już napiszcie mi, chętnie się dowiem. Zobaczcie, w Radzie jest karta 4 monet, która przedstawia, no myślę, że gąskę, która pławi się tutaj w monetach i w kosztownościach. I jest to karta, która mówi o tym, aby właśnie docenić to, co macie i pomyśleć sobie o sobie w najwyższych superlatywach, co nie ma nic związanego rzeczywiście z narcyzmem, czyli raczej patrzeć do wewnątrz, ewentualnie zbierać pieniądze, aniżeli je wydawać. I powiedziałbym też, że bardziej skupcie się w tym miesiącu na tym, co już macie. Czyli budować, pracować nad tym, co już jest teraz, najprawdopodobniej, jeśli chodzi o związki i o relacje. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Asa Buław i As Buław mógłby mówić o wybuchach takich emocji, o ufaniu takim impulsom pierwszym, które nie do końca was doprowadzą w dobre miejsca. Ten As Buław w połączeniu z rycerzem buław może mówić, żeby iść własną ścieżką, a nie słuchać innych i też, żeby nie ulegać naciskom innym. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś zmiany lub decyzje życiowe, czyli na przykład wszyscy dookoła gadają: znajdź sobie chłopa, albo załóż rodzinę, albo skończ studia, czy na przykład zrób prawo jazdy, bo nie będziesz wartościową osobą. Bzdury. W ogóle nie słuchajcie takich rzeczy. Teraz czytanie na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia? Karta 2 buław, być może rozdroże. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasz partner lub partnerka. Królowa monet, świetnie. Byki, jak wy się przedstawiacie w miłości w lutym? Karta pazia kielichów, no pięknie. Chyba będzie to dosyć romantyczny miesiąc. I to rozdroże. A jeszcze rada dla was. Niech no ja rozłożę całość. I dopiero zacznę gadać. Dziewiątka monet, karta samowystarczalności. Czego raczej nie robić, czego unikać. Karta cesarzowej i karta siły z przełożenia. Wybaczcie. No, mogłaby tutaj jakaś kobieta naciskać na was. Być może matka, może teściowa i czy to w związkach, czy dla singli, ktoś może chcieć tutaj mieć wpływ na wasze wybory życiowe, romantyczne. Ale zacznijmy od tego, że dla związków karta siły z przełożenia jak najbardziej może mówić o umocnieniu związku i być może o jakiejś decyzji, aby ten związek wprowadzić na wyższy poziom.
Ten miesiąc sprzyja zaręczynom, ślubom, czy decyzji o wspólnym zamieszkaniu itd., itd. Ale też bym powiedział, że w tym miesiącu odrzucacie ego. Być może grudzień, styczeń to były takie intensywne miesiące, w którym troszeczkę sobie skakaliście do gardeł. Tutaj mam wrażenie, że ego jest uśpione. No i też dużo namiętności jest w tej karcie. Jeśli chodzi o single, to karta siły z przełożenia może mówić, że jesteście osobami bardzo pewnymi siebie w tym miesiącu, które są przekonane o swojej atrakcyjności, znają swoje takie, jakby to powiedzieć, znają swoje plusy, ale minusy i wiedzą, jak pewne ukryć, wiedzą, jak inne wyeksponować. I to nie ma tutaj nic wspólnego z udawaniem kogoś, kim nie jesteście. Wręcz przeciwnie. Jestem jaki jestem, bardzo to akceptuję, cieszę się z tego i to daje Wam ogromną atrakcyjność. Inni, mam wrażenie, na to patrzą bardzo. Czują to. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków dwójka buław mogłaby po prostu tutaj mówić w tej sytuacji o strefie komfortu, ale też o konieczności stawiania jasno granic, zwłaszcza dla relacji, które są nieokreślone lub nie wiadomo, o co tam chodzi. Czyli takie jest moje zdanie, ja bym chciał tak i tak, ja czuję tak i tak, co ty na to? Granice, asertywność, ale w ogóle widzę tutaj przejście do takiej strefy spokoju. Czyli jeśli rzeczywiście było skakanie sobie do gardeł, ego i tak dalej, to teraz jest troszeczkę większy balans. W ogólnej energii dla singli dwójka buław może mówić z jednej strony o ociąganiu się do wyjścia ze strefy komfortu i do pójścia na randkę, a jest z kim, mam wrażenie, zwłaszcza, że tutaj pokazujecie się jako bardzo pewne siebie i atrakcyjne osoby, więc trzeba skorzystać, ale też widzę, że ktoś może być na rozdrożu, dlatego że są dwie osoby. Być może jedna bardziej dojrzała emocjonalnie, druga mniej, albo jedna starsza, druga młodsza. Zobaczcie, wasi partnerzy lub partnerki pokazują się jako królowa monet i jest to fantastyczne, bo jest to bardzo kochająca, empatyczna, oddana osoba, ale jest zdrową egoistką, więc ona szanuje siebie, swoje granice, potrzebuje swojej przestrzeni, ale też wie, że wy potrzebujecie swojej przestrzeni, że potrzebujecie szacunku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam wrażenie, że bardzo dojrzale podchodzi do waszej relacji, do tego, jakie jest wasze zdanie na pewne tematy, ale też jest tutaj ktoś gotowy do tego, aby podjąć kroki ku rozwoju relacji. Zobaczcie, do singli przychodzi królowa monet i to może być osoba starsza, bądź w ogóle bardzo dojrzała emocjonalnie, być może poznana na gruncie zawodowym lub gdzieś przez znajomych z pracy na przykład lub ze szkoły, z uczelni. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że możecie momentami troszeczkę za bardzo tak podchodzić protekcjonalnie, tak to się chyba mówi, do adoratorów i adoratorek, których nie brakuje. Na tej zasadzie, że ja nie potrzebuję, możecie sobie tutaj mnie poadorować, ale ja raczej się nie złapię na żaden haczyk. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako paź kielichów i paź kielichów jest radosną, pełną pogody ducha osobą, która raczej czuje się dobrze w swoim związku, natomiast może momentami czuć, że jest za mało poważnie, aniżeli by chciała. I tutaj właśnie przychodzi ta karta siły, królowa monet i dwójka buław, czyli jeśli chcecie razem zamieszkać, jeśli chcecie coś zmienić w waszym związku, czy jeśli tutaj marzą wam się zaręczyny, wesele i tak dalej, ślub, to pora porozmawiać o czymś poważniejszym. To też dla osób, które na przykład chciałyby zrobić wspólny remont i tutaj próbują po cichaczu namówić drugą osobę, żeby może już zaczęła w ogóle. Jeśli chodzi o singli, to paź kielichów pokazuje was jako osoby radosne, pełne energii, które nie stronią od towarzystwa.
Tutaj wręcz powiedziałbym, że na pewno jest nowa relacja, tylko być może ta osoba wydaje Wam się troszeczkę za bardzo beztroska, za bardzo taka, za bardzo lekkoduch, być może za mało dojrzała właśnie, nie tylko wiekiem, ale też w ogóle o tym, jak się zachowuje. Momento. Jeśli chodzi o radę dla związków, to 9 monet. Karta samowystarczalności i ona mówi o tym, żeby dawać przestrzeń drugiej osobie, ale również egzekwować tego, powiedzmy, od drugiej strony. O co chodzi? Czyli jedno i drugie muszą mieć swoje pasje, hobby, znajomych i spędzać też czas oddzielnie. Trzeba to szanować, bo też musicie mieć czas, żeby ze sobą zatęsknić, żeby mieć o czym pogadać. Też jest rada, żeby wspólnie w coś zainwestować. I czy to jest remont, czy rzeczywiście jakieś zaślubiny, to już od Was zależy. W radzie dla singli 9 monet. Jasne, tutaj należy pokazać, znaczy trzeba być sobą. To tak bardzo ogólnie brzmi, ale Wy tutaj pokazujecie się jako ta królowa monet, która już tutaj była wcześniej, i król monet, czyli osoby, które wiedzą, czego chcą, są dojrzałe emocjonalnie i byle czego nie biorą. Świetnie, ale żeby nie pójść za bardzo w drugą stronę, czyli żeby po prostu nie odrzucać wszystkich jak leci. Tylko i wyłącznie dlatego, że mi jest dobrze, jak jestem sam i nawet mi się nie chce tego zmieniać. Jeśli świetnie się czujecie jako single, super. Jeśli nie szukacie miłości, no to okej, ale można też mieć jakieś znajomości, powiedzmy przyjacielskie, koleżeńskie, nowe. Nie wiadomo co będzie. Czego unikać dla związków? Karta cesarzowej. To jest matka lub teściowa, która mogłaby wtrącać się w Wasze sprawy i mówić Wam, jak macie żyć, jak macie pracować nad związkiem, co macie robić, a czego nie. W ogóle też powiedziałbym, żeby unikać angażowania dzieci i rodziny w Wasze spory, w Wasze sprawy, bo to, co pomiędzy Wami, to powinno zostać pomiędzy Wami. Czego unikać dla singli? Karta cesarzowej. No właśnie takiego, nie powiedziałbym, że odgradzania się od innych, ale stawiania się być może troszeczkę wyżej. Na tej zasadzie, że wszyscy nagle wydają Wam się, że są tacy niepoważni i tacy głupkowaci. A może tak po prostu reagują w sytuacjach na przykład stresujących. Jak na przykład może to być randka, powiedzmy. I należy tutaj kogoś poznać, zobaczyć, pójść na kilka randek i nawet nie to, że porównać, ale dać komuś szansę. Nie mówię tutaj od razu, żeby zapraszać kogoś do łóżka, ale żeby poznać w różnych okolicznościach. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia? Siódemka buław, coś ku przyszłości rozwojowego. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei 2 monet, czyli jakiś balans, ewentualnie pozytywna karma, która do Was powraca. Co odchodzi do przeszłości? Karta 8 monet. 8 monet, która jest kartą pracy i wydaje mi się, że po prostu nie będzie jakoś bardzo intensywnie zawodowo w tym miesiącu. Jak Wy się przedstawiacie? Ale słuchajcie, jakby nie odbierzcie tego źle, to też nie chodzi mi o to, że będą jakieś braki. Nie widzę tutaj na razie braków. A Wy przedstawiacie się jako 2 buław, czyli może ktoś jest na rozdrożu, może ktoś chce podjąć decyzję o zmianie,
albo o inwestycji pieniędzy na przykład w edukację, żeby poszerzyć swoje horyzonty i móc dodatkowo zarabiać pieniądze. Ewentualnie ktoś rozgaszcza się w nowym miejscu pracy, jeśli zmienił, powiedzmy, niedawno. Rada dla Was. Szóstka mieczy i czego nie robić, czego unikać. Ósemka mieczy, autosabotaż i król kielichów z przełożenia. No, ciekawe. Romans w pracy? Nie sądzę. Ale no ciekawy jest ten król kielichów. Sporo mieczy, buław i monet. No, czyli właściwie praktycznie wszystkie trygony, ale do sedna. Z przełożenia król kielichów może mówić o obfitości. Tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o kogoś, kto jest w waszym miejscu pracy, kto wam naprawdę sprzyja. Szef, szefowa, nauczyciel, opiekun. Ktoś, kto nie pozwoli wam, powiedzmy, na to, aby żeby coś złego wam się stało w miejscu pracy. Tutaj już naprawdę nie będę wymyślał, chciałem, ale już się zastanowiłem. W pracy możecie liczyć na kogoś, kto jest waszym przełożonym, kto ma do was pozytywne, ciepłe uczucia, emocje, darzy was sympatią i myślę, że to jest bardzo ważne. Czy tu jest faworyzowanie? Nie sądzę. Ale to też jest tak, że ktoś was darzy pozytywnymi emocjami, tylko i wyłącznie dlatego, że dobrze pracujecie. Po prostu. To wam się należy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta siódemki buław i ona może mówić tutaj nawet nie o walce, tylko o takim podkreśleniu swojej pozycji w firmie, w miejscu pracy. I no właśnie może być przez innych momentami odebrane jako faworyzowanie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że te osoby są niedojrzałe emocjonalnie i nie rozumieją, że po prostu trzeba ciężej pracować. To też będą docenione. Siódemka buław też może mówić o jakiejś decyzji, która ma być podjęta ku lepszej przyszłości i do niej podchodzicie tak jak król kielichów, czyli dosyć emocjonalnie. Zobaczcie, przychodzi do was dwójka monet, czyli karta z jednej strony dobrej karmy, która jak najbardziej mogłaby wskazywać na takie docenienie was i umocnienie waszej pozycji w miejscu pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj umiejętnie żonglujecie wyborami i nie wydajecie na głupoty, tylko też po prostu odkładacie na jakiś konkretny cel dla siebie. Czy to są wakacje, czy auto, czy remont, cokolwiek. Po prostu raczej wolicie sobie zaoszczędzić, aniżeli wydać na coś, czego nie potrzebujecie. No tutaj też jest informacja, że zastanawiacie się nad podjęciem jakiejś decyzji. Ciekawy jestem, czy rzeczywiście ktoś z was myśli o tym, aby wrócić na studia, albo żeby rozwijać się w pracy, robić coś więcej. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi ósemka monet i ósemka monet jest kartą pracy. I nie chodzi mi o to, że ktoś straci pracę, absolutnie. Raczej o to, że jest troszeczkę mniej obowiązków i dzięki temu można się bardziej skupić, można szlifować te niektóre obowiązki, które są jeszcze nieoszlifowane. No na tej zasadzie, że po prostu powiedzmy pracujecie w... no nie wiem. Nie będę wymyślał, bo dzisiaj chcę wymyślać, a chyba jednak nie powinienem, bo różne dziwne rzeczy mi przychodzą do głowy. Czyli co? Jest mniej obowiązków, dzięki temu możecie się skupić na wykonywaniu na perfekt innych. Wy się przedstawiacie jako karta dwójki buław i z jednej strony jest to właśnie karta rozdroża, zwłaszcza w połączeniu z dwójką monet i z siódemką buław, czyli zastanawiacie się nad tym, czy wracać na studia, czy inwestować w nowe kursy, czy otwierać własny biznes, czy robić coś na boku.
czy szukać nowej pracy, czy raczej spróbować awansu, dostać awans w obecnej. Jedna rzecz. A druga jest taka, że tutaj rzeczywiście umacniacie swoją pozycję w miejscu pracy oraz możecie się troszeczkę komfortowo rozsiąść. No bo macie poczucie, że rzeczywiście nawet jesteście doceniani, nawet lubicie to, co robicie, wiecie jak. Na razie można troszeczkę odpocząć. W Radzie jest 6 mieczy. I ta karta tutaj mogłaby sugerować dla osób, które rzeczywiście zastanawiają się, czy się nie rozwijać i nie robić czegoś więcej. Rada jest tak, zróbcie to. Nowe horyzonty się przydadzą i nie mówię o zmianie pracy tylko i wyłącznie, ale też mówię o nowych znajomościach. Jeśli na przykład w pracy ostatnio jest troszeczkę mniej obowiązków, to możecie dzięki temu na przykład porozmawiać z szefostwem, z górą tak zwaną, o tym, żeby może czegoś nowego się nauczyć, żeby jakiś nowy obowiązek Wam doszedł. Myślę, że możecie tutaj bardzo dużo zaplusować. I w ogóle myśleć przyszłościowo o pieniądzach, więc nie wydawać na głupoty, raczej oszczędzać. Czego nie robić, czego unikać? 8 mieczy, karta autosabotażu, tutaj czarnowictwa troszeczkę i takiego krytykowania siebie, czyli no nie myśleć o sobie, że nie zmienię pracy, bo jestem za stary i za głupi, albo nie wrócę na studia, bo no powiedzmy nie będę się tam dobrze czuć, albo się nie nadaje już, tylko raczej pogadać sobie z tym wewnętrznym krytykiem i spróbować z nim popracować. Docenić siebie, pozwolić też innym, żeby docenili Was w miejscu pracy. Nie obawiajcie się przyjmowania jakichś komplementów na przykład, bądź nie obawiajcie się takiego, no jeśli na przykład ktoś Wam w pracy zaproponuje, żebyście szkolili inne osoby, to nie myślcie sobie, a gdzie ja tam szkolić? Przecież ja nic nie wiem. Wręcz przeciwnie. Wiecie i to zostało zauważone, więc wypadałoby to wykorzystać. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.